Siemanko, z tej strony Anioł, witam cię serdecznie na moim kanale. Na starcie muszę cię uprzedzić, że ten film powinien obejrzeć każdy, kogo interesuje temat pupili. Nowy system punktacji umiejętności oraz talentów różni się troszkę od poprzedniego, dlatego w tym odcinku się mu przyjrzymy. Jeśli chcesz mieć lepsze pupile szybciej od innych, myślę, że ten film będzie bardzo pomocny. Spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje jakiś sposób, by zaoszczędzić monety oraz ulepszać talenty. Ile czasu zajmuje ulepszenie pupila do 3 gwiazdek? Tutaj macie przewagę, że znacie język polski. Gratuluję tobie tej umiejętności. Znasz jeden z najtrudniejszych języków na świecie, a to znaczy, że możesz nauczyć się wszystkiego. Wystarczy trochę wysiłku. Zanim przejdziemy do mięsa, przypominam o pozostawieniu subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. Łapki w górę, ciebie to nic nie kosztuje, a nawet powiem więcej, w niebie będziesz miała plusika za to, że rozsiewasz dobro. Przejdźmy więc do clou tego odcinka, czyli opowiemy sobie o talentach oraz umiejętnościach. Zaczniemy tak ogólnie, żeby przybliżyć wam temat. Tutaj po lewo macie grafikę z punktacją, na której będziemy bazować. Będę używał również takich pojęć jak karta, czyli m.in. wyciągnięty talent bądź umiejętność. Wyciągnięty talent oraz wyciągnięta umiejętność zawsze dają tyle samo punktów. Umiejętność bez gwiazdki zawsze będzie dawała 10 punktów, umiejętność z 1 gwiazdką będzie dawała 100 punktów oraz umiejętność z 2 gwiazdkami będzie dawała 1000 punktów. Natomiast jeśli chcielibyśmy ulepszyć daną umiejętność bądź dany talent korzystając z pupila, to znaczy, że nie wyciągnęliśmy karty z pupila, a co za tym idzie, zaoszczędziliśmy trochę monet, w takim wypadku umiejętność bez gwiazdki w pupilu da nam 5 punktów, umiejętność jednogwiazdkowa da nam 15 punktów oraz umiejętność dwugwiazdkowa da nam 50 punktów. Natomiast talenty z pupila są po prostu podzielone na 2. Jeśli takiego talentu nie wyciągniemy z pupila, talent bez gwiazdek da nam 5 punktów, talent z 1 gwiazdką da nam 50 punktów, no i talent z 2 gwiazdkami da nam 500 punktów. O tym, czy warto i jak wyciągać talenty, opowiem później. Natomiast jak widzicie, jeśli chodzi o umiejętności, to totalnie się nie opłaca ulepszać umiejętności z pupili. Lepiej taką umiejętność wyciągnąć, gdyż taka wyciągnięta umiejętność daje dużo więcej punktów, a ulepszając talenty oraz umiejętności w tym nowym systemie, musimy zwracać na to szczególną uwagę. Aby ulepszyć talent pupila od 0 do 3 gwiazdek, potrzebujemy łącznie 4440 punktów. No i od początku, żeby ulepszyć talent pupila bez gwiazdki do 1 gwiazdki, potrzebujemy 40 punktów. Żeby ulepszyć jednogwiazdkowy talent do 2 gwiazdek, potrzebujemy punktów 400, no i ostatecznie, żeby ulepszyć dwugwiazdkowy talent do 3 gwiazdek, potrzebujemy kolejnych 4000 punktów. Także łącznie daje nam to wynik 4440 punktów. W tym filmie skupimy się na ulepszaniu dwugwiazdkowego talentu do 3 gwiazdek, gdyż ulepszenie talentu do 2 gwiazdek jest dosyć proste i szybkie. Wystarczy wbić te pierwsze 440 punktów. Aby to zrobić, potrzebujemy 25 talentów bez gwiazdek. W najgorszym wypadku będzie to 100 złapanych pupili, gdyż co 4 pupil ma gwarantowany talent. 100 złapanych pupili w przypadku, gdy jesteśmy na KVK i mamy polityki na łapanie pupili. Wtedy z reguły mamy 5 zezwoleń na pupile. 100 pupili podzielonych na 5 zezwoleń daje nam 20 dni w najgorszym wypadku. Tyle nam zajmie ulepszenie talentu od 0 do 2 gwiazdek. Czasem uda nam się złapać jednogwiazdkowy talent, czasem w ciągu jednego dnia złapiemy 4 pupile z 0-gwiazdkowym talentem. Dlatego ten czas może być skrócony nawet o połowę. Wszystko zależy od tego, czy uśmiechnie się do was szczęście. Zdecydowanie gorzej to wygląda, gdy jesteśmy w off-sezonie i siedzimy na Home Kingdom. Wtedy mamy tylko 2 zezwolenia na dzień. No i w takim przypadku, gdy ja siedzę teraz na Home Kingdom, zamiast 20 dni potrzebowałbym 50 dni do ulepszenia talentu do 2 gwiazdek. No albo troszkę krócej, wiadomo, gdybym miał szczęście i łapał jakieś jednogwiazdkowe talenty. W tym filmie będziemy bazować na przykładzie KVK, gdzie mamy 5 zezwoleń oraz na najgorszym możliwym szczęściu w łapaniu pupili z talentem. Skoro już wiemy, jak wyciągać talenty, możemy przejść do bardziej zaawansowanych rzeczy, między innymi do tego, czy warto wyciągać te talenty, kiedy warto je wyciągać oraz ile to kosztuje. Wiemy również, że aby ulepszyć talent od 0 do 3 gwiazdek, potrzebujemy wbić 4440 punktów.
Wyciągnięcie talentu bez gwiazdki, który tutaj ma symbol 0, z tego względu, że mamy tutaj 0 gwiazdek. Z pupila kosztuje nas 80 monet wymiany, co widzieliście w poprzednim filmie. 20 musimy pomnożyć razy 4, bo tyle kosztują najtańsze karty. Czasem pupil od razu będzie miał 0-gwiazdkowy talent oraz 1-gwiazdkową umiejętność obok, wtedy nie wydamy wcale monet. Czasem musimy zamienić skill na tańszy i dopiero wtedy ulepszyć. Dlatego taką średnią tutaj przyjąłem, że wyciągnięcie jednego talentu bez gwiazdki będzie nas kosztowało 82 monety. Koszt wyciągnięcia jednogwiazdkowego talentu z pupila jest większy, gdyż tutaj musimy najpierw zwykły talent wyciągnąć 4 razy z pupila. Potem za pomocą tych kart musimy ulepszyć talent w pupilu do 1 gwiazdki. No i koszt wyciągnięcia 4 talentów z pupili będzie nas wynosił około 328 monet, 82 razy 4. Gdy nasz pupil ma już jednogwiazdkowy talent, musimy ulepszyć jego umiejętność obok do 2 gwiazdek. Jeśli użyjemy do tego jednogwiazdkowych umiejętności, koszt najtańszej umiejętności jednogwiazdkowej to 120 monet. 120 razy 5, bo potrzebujemy 5 takich kart, żeby ulepszyć umiejętność do 2 gwiazdek. No i koszt takiej operacji wynosi nas 600 monet. No i teraz to 600 monet musimy dodać do 328 monet, które wcześniej zużyliśmy na wyciąganie talentów. Łączny koszt wyciągnięcia jednogwiazdkowego talentu z pupila wynosi nas 928 monet wymiany. Warto sobie to zapamiętać, że to jest właśnie koszt wyciągnięcia jednogwiazdkowego talentu z pupila. Tutaj na dole macie więcej cyferek. Tak jak mówiłem, bazujemy tutaj na 5 zezwoleniach na dzień. Przy 5 zezwoleniach na dzień będziemy łapali 20 petów w ciągu 4 dni. Z racji takiej, że potrzebujemy łącznie 5 bezgwiazdkowych talentów, żeby ulepszyć je do jednogwiazdkowego talentu. W najgorszym wypadku musimy złapać 20 pupili. Z tego względu, że co 4 pupil ma gwarantowany w sobie talent. No i 20 pupili podzielić na 5 zezwoleń daje nam 4 dni. Dlatego w ciągu 4 dni na 5 zezwoleniach będziemy mieli jeden jednogwiazdkowy talent w najgorszym wypadku. Oczywiście mamy szansę trafić taki jednogwiazdkowy talent od razu, gdy złapiemy pupila. Możemy złapać takich talentów kilka pod rząd, więc ten czas na pewno może się skrócić, ale nigdy nie będzie dłuższy. A teraz mamy przed oczami koszt oraz wyciąganie 2-gwiazdkowych talentów z pupila. Oczywiście wszystko, co robiliśmy wcześniej, powtarzamy razy 4, z tego względu razy 4, bo wyciągamy 4 razy jednogwiazdkowy talent, a jednego talentu nie musimy wyciągać, gdyż jeden talent pupil ma w sobie i to właśnie ten talent ulepszamy za pomocą 4 kart do 2 gwiazdek. Z racji takiej, że koszt wyciągnięcia jednego talentu to 928 monet, razy 4 daje nam to 3712 monet, żeby zrobić 2-gwiazdkowy talent. No i teraz ten 2-gwiazdkowy talent chcemy wyciągnąć przy pomocy 3-gwiazdkowej umiejętności obok. Najtańsze 2-gwiazdkowe umiejętności kosztują nas 600 monet wymiany. 600 razy 5 daje nam 3000 i teraz musimy te 3000 dodać do wcześniejszych kosztów, żeby ulepszyć talent do 2 gwiazdek. Łączny koszt wyciągnięcia jednego 2-gwiazdkowego talentu, jeśli nam się uda go wyciągnąć, będzie wynosił 6712 monet. Z racji takiej, że potrzebujemy 4 wyciągniętych kart, które dają 1000 punktów, musimy to pomnożyć razy 4. 4 razy 6712 daje nam 26 848 monet wymiany. Dokładnie tyle będzie nas kosztowało osiągnięcie 3-gwiazdkowego talentu na pupilu, gdy będziemy używali 2-gwiazdkowych wyciągniętych kart. Jeśli chcielibyśmy zrobić to samo na 1-gwiazdkowych wyciągniętych kartach, może na początek przybliżę wam tabelkę. Tutaj mamy talent bez gwiazdki w pupilu, tutaj mamy talent wyciągnięty. Tutaj mamy 1-gwiazdkowy talent w pupilu, 1-gwiazdkowy talent wyciągnięty, 2-gwiazdkowy talent w pupilu oraz 2-gwiazdkowy talent wyciągnięty. Pierwszy rząd to liczba punktów, ile daje nam poszczególny talent. Drugi rząd talenty jest to liczba poszczególnych talentów, których będziemy potrzebowali,
do zapełnienia tego paska, czyli do ulepszenia dwugwiazdkowego talentu do trzygwiazdkowego talentu. Trzeci rząd jest to liczba złapanych pupili w najgorszym wypadku, czyli co czwarty pupil ma talent, bez gwiazdek. No i jest to właśnie liczba, ile pupili byśmy musieli złapać, żeby zapełnić ten pasek danym sposobem, tak? Niżej mamy liczbę złapanych pupili z talentem bez gwiazdek. Oczywiście jak złapiecie talent z gwiazdką, to ta liczba tutaj się zmniejszy. Kolejny rząd to liczba dni, ile byście musieli poświęcić, aby danym sposobem ulepszyć dwugwiazdkowy talent do 3 gwiazdek. Oczywiście ta liczba może się różnić, no bo jeśli traficie od razu jednogwiazdkowy skill, który będziecie wyciągać i ulepszać, no to ta liczba oczywiście może się skrócić. Co bardzo ważne, liczba dni jest na 5 zezwoleń na dzień. Jeśli siedzicie na Home Kingdom i macie 2 zezwolenia, no to ta liczba będzie ponad dwukrotnie większa. Dlatego warto lecieć na KVK. Poniżej mamy liczbę monet, ile będzie nas kosztował dany sposób, żeby ulepszyć dwugwiazdkowy talent do trzygwiazdkowego talentu. Niektórzy mogą się zdziwić, że najszybszy sposób jest najtańszy, ale o tym opowiem więcej w dalszej części filmu. Poniżej mamy liczbę mikstur regeneracji, których będziemy musieli użyć, żeby mieć szansę na wyciągnięcie talentu z pupila. Wiele osób pewnie może być zdziwionych, że mamy tutaj jedynie 400 mikstur regeneracji, żeby ulepszyć pupila do 3 gwiazdek. Jest to spowodowane tym, że gdy wyciągamy kartę z pupila, ilość punktów, która ta karta wyciągnięta daje, się podwaja, a co za tym idzie, wtedy liczba wymaganych pupili z talentem zmniejsza się również o połowę, no a mniej wyciągania talentów to mniej mikstur regeneracji. Ja przyjąłem tutaj, że potrzebujemy 4 mikstur na wyciągnięcie jednego talentu. Na ile jest to prawda, nie wiem, tak sobie tylko założyłem i powtarzam, że jest to tylko jako ciekawostka. No i ostatni rząd, który tutaj widzimy, jest to taka realna liczba, ile dni będziemy musieli poświęcić, żeby danym sposobem ulepszyć pupila do 3 gwiazdek. Jak widzicie, ta liczba tutaj jest nieco mniejsza od poprzednich tutaj obliczeń, z tego względu, że ta liczba tutaj to jest najgorszy przypadek, gdzie co czwarty pupil ma talent bez gwiazdki, natomiast w życiu realnym raz na jakiś czas trafi nam się talent jednogwiazdkowy, więc ta liczba na dole po prostu uwzględnia to, że raz na jakiś czas złapiemy talent jednogwiazdkowy. Ale na pytanie, jak często łapiemy jednogwiazdkowe talenty, nie znam odpowiedzi, dlatego ta liczba tutaj może być również inna, ale z reguły to może być coś koło tego, wiadomo, szczęście każdy ma inne. Przejdźmy teraz do jakiegoś sposobu. Myślę, że sposób wyciągania jednogwiazdkowych kart jest dosyć popularny, więc zaczniemy od niego. Jeśli chcielibyśmy zapełnić ten pasek kartami jednogwiazdkowymi wyciągniętymi, potrzebowalibyśmy tych kart 40. 40 razy 100 daje nam 4000. Ale co ciekawe, jeśli użyjemy tych 40 kart do ulepszania talentów w pupilach, otrzymamy 8 pupili z dwugwiazdkowymi talentami. A 8 pupili z dwugwiazdkowymi talentami da nam również 4000 punktów. Dlatego jeśli decydujecie się już wyciągać jednogwiazdkowe talenty z pupili, to tak naprawdę lepszym sposobem jest jeszcze raz użycie tych kart i ulepszenie talentów pupili do 2 gwiazdek, a w tym przypadku oszczędzicie 8 wyciągnięć, no bo 8 pupili bazowych musi mieć talent dwugwiazdkowy, a mniej wyciąganych talentów to mniej użytych monet wymiany. A w punktacji jest, jak widzicie, tyle samo, bo 8 razy 500 daje nam również 4000. Natomiast, żeby ulepszyć pupila z wyciągniętych talentów bez gwiazdek, takich talentów potrzebowalibyśmy 400. 400 kart razy 10 punktów daje nam 4000 do ulepszenia talentu do 3 gwiazdek. Wyciągnięcie jednego talentu bez gwiazdek to koszt około 82 monet. 400 razy 82 daje nam 32 800 monet wymiany. Ale oczywiście, tak jak w pierwszym przypadku, tutaj również nie musimy wyciągać wszystkich kart i ich po kolei wsadzać. Możemy przy pomocy tych 400 kart ulepszyć 80 pupili na jednogwiazdkowe talenty. Wtedy liczba punktów będzie taka sama, 80 razy 50 da nam 4000. Liczba wymaganych pupili z talentem będzie identyczna, ale koszt będzie mniejszy, no bo te 80 bazowych pupili, które będziemy ulepszali do jednej gwiazdki, w tym przypadku nie będziemy musieli ich wyciągać, więc zaoszczędzimy sobie te 80 wyciągnięć. Dlatego koszt jest tutaj mniejszy, a liczba wymaganych pupili jest identyczna.
A wszystko dlatego, że gdy wyciągacie kartę z pupila, liczba punktów, które ten talent daje, jest podwajana. A 2 razy więcej punktów to jest 2 razy mniej talentów, żeby zapełnić 4000. Ale w przypadku, gdy za pomocą wyciągniętych kart ulepszacie pupila do wyższego talentu, wtedy tak naprawdę macie tyle samo punktów, gdyż 5 kart jest potrzebnych do ulepszenia talentu na wyższy poziom. Ale co ciekawe, gdy za pomocą tych wyciągniętych kart postanowicie ulepszyć talent pupila do wyższego tieru, wtedy tak naprawdę liczba punktów, które dają te karty, się nie zmienia. No bo sami widzicie, że 10 razy 400 to jest 4000 oraz 50 razy 80 to jest 4000. Liczba punktów, które daje dany talent, podwaja się dopiero, gdy wyciągniecie go z pupila. Natomiast gdy tylko sobie ulepszycie za pomocą tych słabszych kart talent do wyższego tieru, to tylko przekształcacie formę, w jakiej te karty występują, no bo 5 kart jest potrzebnych, żeby ulepszyć talent pupila o tier wyżej. Ale przy okazji oszczędzacie od razu kilka monet wymiany. Dlatego jeśli zdecydujecie się wyciągnąć talent z pupila, to lepiej użyć go ponownie do ulepszenia talentu w pupilu, bo na to samo wychodzi, jeśli chodzi o liczbę punktów. Ale przy okazji zaoszczędzicie trochę monet na wyciąganiu talentów. Bo żeby mieć 80 pupili z jednogwiazdkowym talentem, oszczędzacie te 80 wyciągnięć talentów bez gwiazdek, bo te 80 pupili to będą te bazowe pupile, których nie musimy wyciągać. Więc na koniec dnia punktów macie tyle samo co z kart bez talentów, po 10 punktów, ale monet musicie wydać już zdecydowanie mniej. Natomiast jeśli ponownie wyciągniecie taką ulepszoną kartę, na przykład jednogwiazdkową, to tych wyciągniętych kart będziecie potrzebowali mniej, bo 40 kart po 100 punktów również da nam 4000 punktów. Koszt wyciągnięcia jednogwiazdkowej karty to 928 monet wymiany. Potrzebujemy takich kart 40. 40 razy 928 daje nam 37 120 monet wymiany. Ale jeśli nie będziemy ulepszali tego dwugwiazdkowego talentu za pomocą wyciągniętych kart, tylko użyjemy ich do ulepszenia pupila do 2 gwiazdek, to tak naprawdę w punktach wyjdzie nam na to samo, bo 8 razy 500 daje nam 4000, a z 40 kart jednogwiazdkowych mamy 8 pupili dwugwiazdkowych, ale ponownie tutaj oszczędzamy te monety wymiany, bo wtedy nie musimy wyciągać 40 kart, tylko wyciągniemy 32, bo 8 bazowych pupili będzie miało dwugwiazdkowy talent. No i teraz jeśli znowu wyciągniemy te dwugwiazdkowe talenty, wiem, że to już było, ale teraz jest taka ciągłość od początku, więc powiem to jeszcze raz. Teraz jeśli wyciągniemy te dwugwiazdkowe talenty, to znowu podwoimy ilość punktów, no a jeśli podwajamy ilość punktów, wtedy dzielimy potrzebną ilość kart do ulepszenia talentu do 2 gwiazdek. A mniej wymaganych talentów to mniej potrzebnych pupili do łapania. A mniej potrzebnych pupili do łapania to mniej potrzebnych dni do ulepszenia talentu do 2 gwiazdek. Na pierwszy rzut oka cenowo wychodzi to bardzo podobnie, a nawet z przewagą na ulepszanie talentów do 2 gwiazdek i ich wyciąganie. Prawda? I tak, i nie. Dlaczego? Wracamy tutaj do ilości dni potrzebnych do ulepszenia pupila do 3 gwiazdek. W przypadku ulepszania talentu do 3 gwiazdek za pomocą talentów bezgwiazdkowych wydamy 32 800 monet w ciągu 320 dni. No bo tyle dni będziemy potrzebowali, żeby uzbierać wymaganą ilość talentów. A w przypadku ostatniej metody, która jest najszybsza, 26 848 monet wydajemy w ciągu tych 80 dni. W 320 dniach 80 mieści się czterokrotnie, dlatego 4 razy 26 848 daje nam to 107 392 monety wymiany w ciągu 320 dni. No i moim zdaniem teraz pada najważniejsze pytanie, którą metodę wybrać dla siebie. Bo czy każdy będzie w stanie w ciągu 320 dni wydać 108 000 monet na pupile, na same talenty? Nie sądzę. Dlatego moim zdaniem warto tutaj policzyć sobie przychód, jaki mamy ze sprzedaży danych talentów. 18 listopada byłem jeszcze na KVK, więc łapałem 5 pupili na dzień. W najgorszym wypadku, gdy łapiemy 5 pupili na dzień i mamy naprawdę słabe szczęście, skille, które sprzedajemy, kosztują 16 monet.
5 razy 16, bo tyle zarabiamy za najsłabszy sprzedany skill. Daje nam 80 monet dniówki. Oczywiście są też premie, bo czasem złapiemy skilla jednogwiazdkowego, którego możemy sprzedać. Możemy też za te serduszka tutaj wylosować jakiegoś skilla, który możemy sprzedać drożej, więc od 18 do 11 włącznie ja zarobiłem tutaj ponad 1083 monety w ciągu tygodnia, więc myślę, że to może być taka średnia, ale wiadomo, ktoś może mieć większe szczęście, ktoś może mieć mniejsze szczęście, ale będziemy bazowali na tych statystykach, które mam ja, więc 1000 monet na dzień. Najlepiej byłoby prześledzić cały miesiąc, ale niestety nie mamy aż takiego tutaj wglądu. Także skoro już znamy nasz przychód, który wynosi około 1000 na tydzień, w ciągu 320 dni mamy 46 tygodni, daje nam to 46 tysięcy monet w 320 dni. A 46 tysięcy monet na 320 dni na pewno nie zaspokoi budżetu, który musimy wydać w ciągu 80 dni na wyciąganie dwugwiazdkowych talentów. Więc jeśli się nad tym zastanowimy, w ciągu 320 dni mamy 46 tysięcy monet wymiany, no to chyba już większość z Was wie, że tych funduszy nam nie wystarczy na tę ostatnią, najlepszą metodę bez dokupienia monet w sklepie. Wiadomo, że dochodzi do tego element szczęścia, komuś może się trafić jakiś naprawdę drogi skill i może go sprzedać drogo, ale tak statystycznie nikt, kto nie kupi sobie monet wymiany w sklepie, raczej nie może sobie pozwolić na tę ostatnią metodę, bo pomimo tego, że będzie miał ilość wymaganych talentów, żeby ulepszyć te pupile do 2 gwiazdek, to nie będzie miał tyle monet, żeby je z tych pupili powyciągać. Więc tak naprawdę istnieją tutaj dwa rodzaje ograniczeń. Dla wielorybów istnieje ograniczenie w postaci łapanych pupili na dzień oraz potrzebnych talentów. Natomiast ograniczenie dla graczy, którzy nie wydają na monety wymiany, to tak naprawdę możliwość wyciągania tych skilli z pupili. Także zwykły gracz, który nie będzie kupował tych monet i będzie miał takie średnie szczęście, może w ciągu roku ulepszy 2 pupile do 3 gwiazdek, ale gdy będziecie mieli mnóstwo monet, będziecie mogli sobie pozwolić na wyciąganie tych talentów, a wyciągnięcie talentu podwaja ilość punktów, wtedy waszym ograniczeniem będzie jedynie ilość łapanych pupili na dzień. No i taki wieloryb myślę, że może sobie ulepszyć 5-6 pupili w taki sposób, żeby miały te pupile 3-gwiazdkowe talenty. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że mamy limity na kupno danych umiejętności, szczególnie tych z wyższą ilością gwiazdek, ale czy limity ograniczają robienie talentów do 3 gwiazdek? Na ekranie macie właśnie podane limity na tydzień, więc jeśli chcielibyście tę umiejętność obok pupila ulepszyć do 2, a potem do 3 gwiazdek, no bo chcecie wyciągnąć 2-gwiazdkowy talent, więc ulepszacie umiejętność obok do 3 gwiazdek, to w takim przypadku najpierw kupujecie sobie 5 razy umiejętność bez gwiazdek. Za pomocą tych 5 bezgwiazdkowych umiejętności ulepszacie sobie tę umiejętność do 1 gwiazdki. Wtedy kupujecie sobie 4 kolejne jednogwiazdkowe i ulepszacie tę umiejętność do 2 gwiazdek. No i na sam koniec kupujecie sobie 2-gwiazdkową umiejętność, no i ulepszacie tę umiejętność o 1000 punktów. W tym momencie macie już 2/5 drogi za sobą do ulepszenia umiejętności obok talentu do 3 gwiazdek. 3 kolejne tygodnie w miesiącu to 3 kolejne 2-gwiazdkowe skille. No i w tym momencie macie już 5 na 5, więc możecie sobie wyciągnąć 2-gwiazdkowy talent w ciągu miesiąca. Do tego oczywiście mamy w zapasie do końca miesiąca 16 kart jednogwiazdkowych oraz 195 kart bezgwiazdkowych. 16 kart jednogwiazdkowych to 1600 punktów, no a 195 kart bezgwiazdkowych to kolejne 1950 punktów. Więc jak sobie połączymy te wszystkie punkty na tych obecnych limitach, to tak naprawdę w ciągu miesiąca można uznać, że wyciągniemy 2 razy 2-gwiazdkowe talenty. Z poprzedniej części filmu wiemy, że w najgorszym wypadku, żeby ulepszyć talent w pupilu do 2 gwiazdek, potrzebujemy 20 dni, jeśli mamy 5 łapań na dzień. Najgorszy wypadek rzadko się zdarza, więc możemy uznać, że w miesiącu będziemy mieli te 2 razy 2-gwiazdkowe talenty, więc idealnie się to wszystko zgrywa z limitami. Także myślę, że spokojnie w ciągu około miesiąca możemy wyciągnąć te 2 2-gwiazdkowe talenty.
No a żeby ulepszyć talent do 3 gwiazdek potrzebujemy 4 wyciągniętych talentów, nie 2, więc podwajamy potrzebny czas, co daje nam 2, może lekko ponad 2 miesiące na 3-gwiazdkowy talent. Wystarczy mieć monety. No a gracz, który nie będzie miał tyle monet, żeby wyciągać te talenty na bieżąco, nie ma co się oszukiwać, będzie potrzebował około 200 dni może, żeby zrobić jeden 3-gwiazdkowy talent. Więc w skrócie, mając monety, macie 3 razy szybszy progres z talentami. No i wiadomo, jak jesteście na Home Kingdom, łapiecie mniej pupili, więc ten czas się wydłuża, zarówno w przypadku wieloryba, jak i free to play. No i tak podsumowując, mamy 4 sposoby na ulepszenie 2-gwiazdkowego talentu w pupilu do 3 gwiazdek. To jest sposób pierwszy, tak? Bez wyciągania talentów. Minusem tego sposobu jest oczywiście czas, w jakim będziemy ulepszali tego pupila do 3 gwiazdek, bo zajmie nam to naprawdę dużo dni, ale w nagrodę nie zużyjemy żadnych mikstur regeneracji, ani nie wydamy na to żadnych monet wymiany. Sposobem numer 2 będzie wyciąganie talentu bez gwiazdki. Oczywiście mam nadzieję, że rozumiecie, dlaczego te 2 kolumny to jest tak naprawdę jeden sposób. Było to we wcześniejszej części filmu, ale znowu tutaj też ten czas do ulepszenia talentu do 3 gwiazdek będzie naprawdę długi, ale plusem tego sposobu jest to, że bez wydawania monet dacie sobie radę zbierać pasywnie te monety, żeby wyciągać te talenty, a nawet używając tej metody odłożycie sobie troszkę monet na ulepszanie innych skilli. Ale czas, który musicie poświęcić tą metodą, jest naprawdę długi. Sposób numer 3, czyli wyciąganie jednogwiazdkowego talentu. Jak możecie zobaczyć, w porównaniu do poprzednich sposobów jest to zdecydowanie szybszy sposób, ale tutaj u niektórych mogą się pojawić problemy z monetami. Nie muszą, ale mogą się pojawić. Wszystko oczywiście zależy od szczęścia, jakie skille będziecie łapać. Za pomocą tego sposobu raczej będziecie na styk z monetami, więc nie wystarczy wam monet, żeby ulepszyć inne umiejętności, ale no czas będzie na pewno zdecydowanie szybszy niż w przypadku poprzednich sposobów. No i na sam koniec wyciąganie 2-gwiazdkowego talentu. Jest to zdecydowanie najszybszy sposób, ale bez kupowania monet się tutaj nie obędzie. No i pamiętajcie, że jeśli takiego 2-gwiazdkowego talentu nie wyciągniecie z pupila, to tak naprawdę jakbyście korzystali z metody wyciągania jednogwiazdkowych talentów. Ale, jeśli macie odłożone te 30 000, to w ciągu tych 2-3 miesięcy powinniście być w stanie zrobić nawet tą ostatnią, najszybszą metodą talentu jednego pupila do 3 gwiazdek. No i pamiętajcie, że bazujemy tutaj na tych cenach, które widzicie na ekranie. Kto wie, może te ceny ulegną zmianie, więc miejcie to na uwadze. Ale jeśli macie odłożone te 30 000, to na jednego szybkiego pupila na metodę wyciągania 2-gwiazdkowych talentów powinno wam wystarczyć. Mam nadzieję, że odcinek trochę rozjaśnił co i jak. Szczególnie myślę, że ta tabelka może komuś otworzyć oczy i dać nowe światło na to, jak działają zależności między talentami a punktami, bo pewnie wielu z was widzi tutaj pewien schemat. No i miejcie też z tyłu głowy, że jeśli przy wypuszczaniu pupila nie otrzymacie talentu, to ten czas będzie się wam wydłużało kilka dni, w zależności od tieru, który stracicie. Ale w nagrodę, jeśli złapiecie na przykład jednogwiazdkowy talent, no to wtedy ten czas się znowu skróci. Także widzicie, jest tutaj naprawdę dużo zmiennych, których nie mogłem uwzględnić, bo nie mam danych na ten temat. Na pewno też ciekawiej byłoby zobaczyć przychód miesięczny, a nie ten z tygodnia. Dałoby mi to więcej informacji, ale działamy z tym, co mamy. No i generalnie w dużym zaokrągleniu mniej więcej tyle, ile w tej ostatniej tabelce macie, tyle czasu wam zajmie ulepszenie 2-gwiazdkowego talentu do 3-gwiazdkowego talentu w pupilu. No i pamiętajcie, że jeśli zaczynacie od zera, to musicie sobie dodać te 15-20 dni na zrobienie tego 2-gwiazdkowego talentu w pupilu, ale o tym chyba już każdy wie. Ja się będę tu z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się, elo!